Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj z opóźnieniem wrzucam Wam aktualizację ogródka z początku czerwca. Słuchajcie, nie miałam czasu tego nagrać, mam dużo zajęć różnych i po prostu mam lekkie opóźnienie. No i tu Wam pokazuję kawałek wstydu, taki mój wstydliwy kawałek ogródka, którego Wam jeszcze nie pokazywałam. Tutaj mam posiane ogórki. Ogórki siałam na początku maja, co było błędem, bo jak widzicie są straszne dziury. Ten drugi rządek wyszedł lepiej. To są ogórki Octopus, tamte to są ogórki śremskie. I Octopus wyszły wszystkie nasionka, siałam je po 2, musiałam poprzerywać i te przerywane nasionka posiałam przesadziłam do tego pierwszego rządka, tak żeby uzupełnić dziury, choć to niedobrze przeszło, bo ogórki nie lubią przesadzania. Obok rośnie cukinia, jak widzicie wszystko jest mega zarośnięte, jeszcze tego nie pieliłam, także dzisiaj to sobie wypielimy na filmiku. Tutaj rośnie fasolka, której za bardzo nie widać właśnie dzięki chwastom, ale później się odsłoni. Tutaj groszek, który rośnie przy podporze, którą wymyśliłam na szybko, na poczekaniu jak posiałam groszek. Otóż jest to podpora z siatki i z palet. Tutaj rośnie jedna dynia, tak sobie ją posadziłam w rogu i zostało mi parę nasion ogórka Octopus. Na początku czerwca je dosiałam i już Wam mogę zdradzić, że powschodziły, także może uratuję sytuację ogórkową w moim ogrodzie. I mam nadzieję, że te ogóreczki sobie ładnie urosną. No i słuchajcie, tutaj zabieramy się za czyszczenie. Roboty jest full. O ile ten kawałek z ogórkami jest jakoś w miarę ogarnięty, to ten kawałek z fasolką, to po prostu było mi aż wstyd Wam to pokazywać, ale myślę, pokażę Wam, że po prostu ogród czasami nie wygląda jak z Instagrama, czasami nie ma czasu, żeby go ogarnąć, no i czasami może Wam po prostu zarosnąć, tak? Także nie ma tutaj tak naprawdę powodu do wstydu, bo każdy z nas ma dużą ilość zajęć różnych, niektórzy nie mają czasu, żeby poświęcić go tylko na ogródek, także mam nadzieję, że niektórym jest lżej na sercu, że u mnie też to czasami wygląda źle, a nawet bardzo źle. Także tutaj sobie ładnie ogarniamy sytuację, zaraz poodsłaniają się rośliny i dokładnie Wam wtedy opowiem, co tutaj rośnie i jak to wszystko się prezentuje. Pokażę Wam też skrzynie ogrodowe, jak tam wszystko rosło na początku czerwca. No i też pokażę Wam sytuację w tunelu foliowym, gdzie rosną pomidory i papryki. Tutaj macie wideo w przyspieszonym tempie, ale uwierzcie mi, że wypielenie tak zaniedbanego kawałka ogródka zajęło kupę czasu. I muszę Wam tutaj powiedzieć, że jak robiliśmy skrzynie ogrodowe, no to jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jest to takie fajne. Ja czułam, że jest to fajne, ja dużo czytałam o tym, ludzie chwalili sobie skrzynie ogrodowe, no ale gdzieś tam chciałam przetestować, żeby mieć kawałek na ziemi i kawałek w skrzyniach ogrodowych. Też ograniczała nas ilość desek, która została z szalunków, dlatego mamy ich tylko 5. I powiem Wam szczerze, że ja chętnie ten kawałek ogródka, który tutaj widzicie, zamienię na skrzynie ogrodowe i będę to, co mam posadzone tutaj, sadzić w skrzyniach ogrodowych. Z tego względu, że po pierwsze dużo wygodniej się pieli, bo kucacie sobie koło skrzyni lub sobie siadacie koło skrzyni i pielicie wygodnie. A tutaj trzeba między tymi roślinami przechodzić, można podeptać, można zgnieść przez przypadek. Także powiem Wam, że skrzynie ogrodowe nie dość, że są wygodne. Druga sprawa, że bardzo fajnie w nich wszystko rośnie i też zauważyłam, że już przybyły do skrzyń ogrodowych wielkie dżdżownice, które są wielkości naprawdę mojego buta, rozmiar 39, no to wyobraźcie sobie jak wielkie to są dżdżownice. Na pewno też je przyciągnął obornik, ale też i te gałęzie cięte, także naprawdę jestem ze skrzyń bardzo zadowolona i nie zamieniłabym ich już na ogródek na ziemi. Dlatego myślę, że ten ogródek na ziemi niedługo zamieni się w kolejne skrzynie ogrodowe. Być może teraz zrobię te kolejne skrzynie betonowe, bo myślę, że za jakiś czas te drewniane skrzynie też wymienię na skrzynie betonowe, bo wiadomo, że drewno po jakimś czasie zacznie próchnieć, no a przy betonie tego nie ma. Także myślę, że tutaj również będą skrzynie ogrodowe w tym miejscu, w którym właśnie widzicie, że pielę. I tutaj ten kawałeczek wypielony, który widzicie na nagraniu, będzie przeznaczony pod arbuzy. Nie wiem, czy te arbuzy wyjdą, czy nie posiałam ich jednak trochę za późno, bo zobaczcie, jakie one są nieduże. Gdzie rośliny dyniowate, powiem Wam, w tym roku mają ciężko,
mają ciężko, szczególnie moje, bo moje były posiane na początku maja, mówię tutaj o ogórkach i dyniach. One były posiane na początku maja, kiedy jeszcze były przymrozki. A dyniowate są roślinami ciepłolubnymi, więc na pewno start miały trudniejszy. Mogło też być tak, że troszeczkę przymarzły te nasiona i dlatego ogórek śremski, który rósł z brzegu, który miał większy dostęp do tych mroźnych nocy, bo te ogórki Octopus były bardziej do środka, więc miały więcej ciepła. No więc na pewno też troszeczkę dostały tym mrozem. Mimo przykrywania włókniną wszystkich roślin na noc na początku maja, no to faktycznie mogły dostać tym mrozem. No nie oszukujmy się, one rosły z brzegu. No i druga kwestia, dlaczego dyniowate w tym roku mają ciężko, nawet u osób, które posiały je 15 maja, to jest to, że w tym roku są ciepłe dni, ale bywają naprawdę chłodne noce, szczególnie właśnie w drugiej połowie maja i na początku czerwca tak było, że było gorąco w dzień, no a w nocy parę stopni, więc no trochę słabo dla tych roślin dyniowatych, kiedy są chłodne noce, one też wtedy słabiej rosną. No ale nie przejmujemy się tym, tak? Urosną to urosną, nie to nie. Nie uprawiamy tych warzyw tak, że musimy mieć ich dużo, żeby przeżyć, żeby je sprzedać, tylko dla siebie, do kanapki, czy ewentualnie, żeby zrobić jakieś przetwory. Kiedy nagrywam dźwięk jest 20 czerwca i mogę Wam powiedzieć, że na ogórkach już są zawiązki i kwiaty, na cukiniach również, także jakieś ogórki będą. Może nie będzie ich dużo, zobaczymy zresztą, bo może się rozkręcą, wiecie, będzie ciepły lipiec, na przykład ciepły sierpień i te ogórki się rozkręcą. No ale zobaczymy. No i tutaj na nagraniu widzicie, jak sobie sadzę te arbuzy. Sadzę je w takich miejscach, żeby mniej więcej wypadały na emiterach linii kroplującej, tak żeby kroplowało gdzieś tam koło tych arbuzów. Także zobaczymy, jak będzie jakiś arbuz, to na pewno Wam pokażę. Wypieliliśmy, dosialiśmy, co mieliśmy dosiać i dosadziliśmy, co mieliśmy dosadzić i możecie zobaczyć wypielony ogródek. No, prezentuje się znacznie lepiej niż na początku tego filmiku. No i tutaj zobaczcie właśnie ogórek śremski wymieszany z oktopusem, bo tak jak mówiłam, nie dość, że tutaj dosiałam, to też przesadzałam oktopusy, które tutaj rosły podwójnie. Tutaj oktopus, no pięknie powschodził. Możecie zobaczyć, że prawie nie ma dziur, tam chyba tylko jedna dziura wyszła. Tutaj cukinie posadzone w odstępach co 80 cm. Jak widzicie, wszystkie siane w tym samym terminie, a jednak ta jest najpiękniejsza, najładniejsza i największa. Też przerywałam je, bo też siałam po 2 nasiona i powschodziły po 2 nasiona i zostawiłam po prostu silniejsze siewki. Tutaj, kochani, fasolka szparagowa, zielona i żółta. W końcu widać, jak rosną w rzędach, bo wcześniej to można było pomyśleć, że jest to jeden wielki bałagan. Natomiast tutaj groszek cukrowy, posiałam 2 rodzaje, widzicie, że kwitnie, więc groszek będzie w tym roku. Zobaczymy, jak będzie smakował. Posiałam 2 rodzaje, jeden chyba późniejszy, drugi wcześniejszy. No i sobie zobaczymy, jak to wszystko będzie pięknie rosło. No i przejdziemy sobie do tego kawałka, w którym sadziliśmy sadzonki arbuzów. I tutaj w rogu rośnie jedna dynia. Ja z dyni mało rzeczy robię, więc jeśli ona wyjdzie, to po prostu zrobię jakieś przetwory z niej pewnie. A tutaj arbuzy z nadzieją, że urosną, chociaż ta nadzieja maleje z czasem, kiedy na nie patrzę, bo są naprawdę małe. No a z tyłu, kochani, mamy skrzynie ogrodowe i tunel foliowy. A tutaj wrzucam Wam porównanie, tak wyglądał ogród na początku maja, jak to sobie wszystko tak rosło, tutaj dopiero było posiane, tak, nic tutaj nie rosło, nic nie było. W skrzyniach sytuacja była no jeszcze słaba, tak, tutaj dopiero wschodziły te roślinki, także tak to wyglądało na początku maja. Zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje teraz. A teraz wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, jak wszystko pięknie porosło. Zobaczcie, nawet porównajcie sobie skrzynię, że już tam wszystko jest dużo większe, dużo ładniejsze, także pięknie rośnie wszystko.
No i skoro aktualizacja ogródka, to tutaj możecie jeszcze zobaczyć, jak pięknie porosły pomidory. Możecie sobie porównać z filmikiem, kiedy ja je dopiero sadziłam. Jest ogromna różnica. No i słuchajcie, w tym filmiku to już na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Tam znajdziecie więcej filmików z mojego ogrodu. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!